Edgar Hoover przez niemal 50 lat rządził FBI niczym własnym państwem. Podsłuchiwał amerykańskich prezydentów, miał haki na amerykańskich polityków i amerykańskich celebrytów. Tworzył tajne kartoteki, inwigilował niewygodnych ludzi. Nikt za jego rządów nie mógł czuć się bezpieczny. Ten film ujawnia, jak naprawdę wyglądała droga na szczyt wszechwładnego szefa FBI i jego upadek. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także Centurion Finance ASI, spółka akcyjna. Amerykanie dość długo nie mieli służby federalnej o szerokich uprawnieniach śledczych. Wprawdzie podjęli próbę stworzenia takiej służby po zakończeniu wojny secesyjnej, ale na niewiele się to zdało. Stworzona przy Departamencie Sprawiedliwości grupa śledcza taką służbą nigdy się nie stała. Dopiero w 1901 roku po zabójstwie prezydenta Williama McKinleya, którego dokonał Leon Czołgosz, polski emigrant podający się za anarchistę, zaistniała realna szansa na jej powstanie. Następca McKinleya, prezydent Theodore Roosevelt, wymusił w 1903 roku na amerykańskim kongresie przeforsowanie ustawy o powołaniu do życia silnej organizacji dochodzeniowo-śledczej o szerokich uprawnieniach policyjnych, która miała podlegać tylko prezydentowi. Zadanie to powierzono Charlesowi Josephowi Bonaparte, wnukowi księcia Hieronima Bonaparte, który sprawował urząd prokuratora generalnego w rządzie Roosevelta. Ale nowo powołana służba Bureau of Investigation długo jeszcze raczkowała. Głównie dlatego, że nie miała odpowiedniego budżetu, który umożliwiłby jej rozwój. Ta sytuacja uległa zmianie w 1935 roku, gdy zmieniono nazwę służby na Federal Bureau of Investigation, czyli FBI, a jej szefem został John Edgar Hoover. Kim był dyrektor FBI i jak doszło do tego, że nim został? John Edgar Hoover urodził się w 1895 roku jako najmłodsze z 4 dzieci państwa Hooverów. Gdy przedwcześnie zmarł jego ojciec, wychowaniem syna zajęła się w całości matka. Hoover miał z nią bardzo mocną więź. Drugą kobietą w życiu Hoovera była jego siostrzenica Margaret Funnell, która uwielbiała wuja i obdarzała go komplementami. Hoover nigdy nie założył własnej rodziny. Istniało wiele plotek, że przyczyną tego jest jego rzekomy homoseksualizm, ale na to nie było żadnych dowodów. Hoover był typem introwertyka. Jak wspominała po latach jego siostrzenica, zawsze obawiał się zbyt bliskich kontaktów z ludźmi. Odpoczywał w pustych bibliotekach i kościołach. Lubił za to dyskutować o historii i polityce. Już w szkole średniej dał się poznać jako zażarty dyskutant. Miał zresztą ogromną wiedzę. Godzinami ślęczał w bibliotece kongresu, studiując różne książki. Hoover odbył studia na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa. Przełomem w jego życiu był dzień 26 lipca 1917 roku, kiedy rozpoczął swoją pierwszą pracę w amerykańskim Departamencie Sprawiedliwości. To był czas, gdy Stany Zjednoczone włączyły się do I wojny światowej, stając w niej po stronie Antanty. Zadaniem Hoovera było wtedy identyfikowanie i wyłapywanie podejrzanych obcokrajowców, zwłaszcza tych, którzy mogli być niemieckimi agentami.
Spokojny i skrupulatny Hoover miał w tym zadaniu imponujące wyniki i błyskawicznie awansował, zostając kierownikiem biura do spraw wrogich cudzoziemców. Podlegało mu wtedy 450 000 aresztowanych cudzoziemców, wśród których było 6200 Niemców. Po zakończeniu I wojny światowej Hoover, mając zaledwie 24 lata, został szefem Wydziału do Spraw Radykałów. Mógł wówczas aresztować każdego i to pod byle jakim pretekstem. Opracował wtedy listę osób zagrażających amerykańskiemu bezpieczeństwu. Tego domagał się od niego prezydent Woodrow Wilson. W 1924 roku Hoover objął stanowisko szefa biura śledczego. Zaczął wówczas tworzyć bazę danych zawierającą zdjęcia, życiorysy i materiały z podsłuchów oraz odciski palców wszystkich podejrzanych osób. Gdy zaczęła się era prohibicji, kartoteka Hoovera zaczęła zapełniać się także materiałami dotyczącymi skorumpowanych polityków, biznesmenów, dziennikarzy, wojskowych i ludzi kultury. Kolejny przełom w karierze Hoovera nastąpił w 1932 roku, gdy zajął się sprawą uprowadzenia syna Charlesa Lindbergha, słynnego lotnika, który został bohaterem Ameryki. Tą sprawą żyła wtedy cała Ameryka. Hoover wpadł na pomysł, aby porywaczom syna Lindbergha zapłacić okup banknotami 10-dolarowymi typu Gold Certificate, które wyszły już z obiegu. I jakiś czas później ktoś uregulował należność na stacji benzynowej w Bronxie takim właśnie banknotem. Okazało się, że był nim Bruno Richard Hauptmann, niemiecki emigrant, który został natychmiast aresztowany przez FBI i skazany później przez amerykański sąd na śmierć. Ten sukces zapewnił Hooverowi popularność w całym kraju. Gdy w grudniu 1941 roku Stany Zjednoczone przystąpiły do II wojny światowej, biuro Hoovera, już pod nazwą FBI, zaczęło błyskawicznie rozbudowywać się, na co otrzymało spore fundusze. Remember always that the spy and the saboteur or the destroyer carries no badge. He hides behind 100 fronts. He pretends innocence. W realizacji tego pomogła także wszechobecna wówczas w Ameryce atmosfera rzekomych działań tajnych niemieckich agentów. I Hoover umiejętnie z niej skorzystał, budując swoje policyjne imperium. Ale gdy II wojna światowa dobiegła końca, było jeszcze lepiej. FBI zyskała bowiem prawo do prowadzenia działań za granicą. Oficjalnie działania te miały dotyczyć amerykańskiego bezpieczeństwa, coraz bardziej zagrożonego wskutek działań sowieckich służb wywiadowczych. Jedną z takich spraw była sprawa porucznika Igora Guzienki, szyfranta w biurze sowieckiego atasze wojskowego w Kanadzie, który okazał się wtyczką sowieckiego wywiadu. Guzienko podlegał bezpośrednio pułkownikowi Nikołajowi Żabotinowi, rezydentowi GRU w Kanadzie. Ten ostatni koncentrował się w swoich działaniach na werbowaniu amerykańskich fizyków jądrowych. Dzięki tej sprawie uznano, że istnieje potrzeba dalszej rozbudowy aparatu wywiadowczego FBI. Hoover cieszył się bardzo z tego powodu, ale niebawem okazało się, że FBI będzie miało konkurenta. Prezydent Truman powołał bowiem do życia Centralną Agencję Wywiadowczą, czyli CIA. Ta ostatnia miała skupiać się wyłącznie na działaniach za granicą. W rezultacie tego FBI zostało zepchnięte nieco do roli policji federalnej, będącej na uboczu światowej polityki. To doprowadziło do wojny Hoovera z Białym Domem. W rezultacie tego Truman obciął budżet FBI, redukując jego personel o ponad 600 agentów.
Hoover uznał wtedy, że najlepszym dla niego rozwiązaniem będzie rozpętanie psychozy przed rzekomą sowiecką infiltracją kraju. W jej uruchomieniu pomógł mu Richard Nixon, ambitny republikański kongresmen i późniejszy amerykański prezydent, z którym Hoover się zaprzyjaźnił. Ale bezpośrednim wykonawcą tego zadania został Joseph McCarthy, republikański senator, który przemawiając w lutym 1950 roku w kongresie alarmował, że sowiecki wywiad spenetrował już nawet Biały Dom. W ten sposób zaczęła się epoka makkartyzmu, czyli szpiegomanii. Hoover triumfował, bo Truman straszliwie bał się posądzenia go o sprzyjanie Sowietom. Kolejny amerykański prezydent, generał Dwight Eisenhower, był już znacznie lepiej ustosunkowany do Hoovera i traktował go jako członka swojego rządu. Obu zresztą zbliżyła do siebie obsesja zlikwidowania Fidela Castro, późniejszego komunistycznego dyktatora Kuby. Eisenhower przystał nawet na to, aby FBI złamała szyfry dyplomatyczne amerykańskich sojuszników. Hoover zaczął wtedy tworzyć nową kartotekę, która dotyczyła amerykańskich homoseksualistów. W ten sposób szef FBI zdobył kolejne haki na amerykańskich polityków. Ale pojawił się inny problem. Coraz większą popularnością w Stanach Zjednoczonych cieszył się John Fitzgerald Kennedy, syn byłego amerykańskiego ambasadora Josepha Kennedy'ego. Ten ostatni był już w kartotece Hoovera z powodu łamania obowiązującej w kraju prohibicji. Szef FBI zaczął więc zbierać haki na całą rodzinę Kennedy. I bardzo szybko okazało się, że John Fitzgerald Kennedy ma liczne kontakty z przedstawicielami włoskiej mafii. Jej szef, Salvatore Giancana, będzie później przechwalał się tym, że to on zrobił z Kennedy'ego amerykańskiego prezydenta. Gdy Kennedy nim już został, postanowił podporządkować FBI swojemu bratu, prokuratorowi generalnemu Robertowi Kennedy'emu. Zwolnić Hoovera ze stanowiska szefa FBI Robert Kennedy nie mógł, ponieważ ten dysponował już olbrzymią ilością zdjęć, nagrań z podsłuchów i filmów o pornograficznej treści, które kompromitowały prezydenta Kennedy'ego. Gdy 22 listopada 1963 roku w Dallas zastrzelono Kennedy'ego, Hoover zadzwonił do jego brata Roberta i suchym tonem oznajmił: pański brat został zastrzelony. Nie złożył mu nawet zwyczajowych kondolencji. Zupełnie dobrze ułożyły się za to relacje Hoovera z następcą Kennedy'ego, prezydentem Lyndonem Johnsonem. Spotykali się nawet 2 razy dziennie. Johnson radził się Hoovera w sprawach bezpieczeństwa narodowego, ale w zamian za te rady dawał mu wolność działań, z czego Hoover obficie korzystał. Wśród inwigilowanych przez FBI osób znalazł się m.in. Martin Luther King oraz inni czarni przywódcy domagający się przyznania praw czarnej mniejszości. Gdy prezydent Johnson zrezygnował z ubiegania się o reelekcję, Hoover był tym głęboko zawiedziony. Ale gdy nowym amerykańskim prezydentem został jego dawny protegowany Richard Nixon, odzyskał optymizm. Hoover był głęboko przekonany o tym, że będzie dla niego optymalnym prezydentem. Ale okazało się inaczej. Nixon stał się grabarzem jego kariery. Stało się tak dlatego, że Hoover nie miał żadnych haków na Nixona. Życie prywatne tego ostatniego było wręcz nieskazitelne i trudno było Hooverowi takie haki zdobyć. Jakby tego było mało, otoczenie Nixona uważało, że szefem FBI powinien zostać nowy człowiek, którego metody działania będą inne od tych, którymi przez lata posługiwał się Hoover. I Nixon postanowił odwołać Hoovera ze stanowiska. Ale zrobił to w bardzo nietypowy sposób.
Najpierw zaprosił Hoovera do swojej rodzinnej posiadłości na Florydzie na wspólne świętowanie Bożego Narodzenia. Potem zabrał go jeszcze na pokład Air Force One i złożył mu życzenia urodzinowe, wręczając wspaniały tort. I dopiero kilka tygodni później, w kwietniu 1972 roku, wysłał Hooverowi wiadomość o odwołaniu go ze stanowiska. Gdy Hoover odczytał wiadomość, płakał jak dziecko i powtarzał na okrągło: zamydlił mi oczy, traktowałem go jak syna, a on mnie zdradził. Kompletnie załamany i całkowicie samotny zmarł po tym, jak doznał ataku serca. W jego pogrzebie Nixon oczywiście wziął udział. W mowie pogrzebowej nazwał Hoovera gigantem historii, który całe życie służył swojemu krajowi. Jest już do nabycia moja najnowsza książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego funkcjonowania, o których jeszcze nie mieliście okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance ASI, spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś, Bartłomiej Biegała oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.